To jest Gadające muszle. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Witam. Zdecydowałam się nagrać pozaplanowy odcinek na temat, który niestety budzi dziś wiele kontrowersji i nienawiści. Weto prezydenta Polski wobec ustawy o pomocy Ukraińcom. W tym głośnym dyskursie politycznym słychać wiele donośnych głosów, ale brakuje jednego głosu tych, którzy stali się obiektem politycznych rozgrywek, głosu ukraińskich migrantów. Nie mogę mówić w imieniu wszystkich Ukraińców, ani bronić osób łamiących prawo czy zasady społeczne. Ale nie mogę też zgodzić się na to, by w tej debacie zabrakło perspektywy tych, którzy budują tu swoje życie i dokładają wszelkich starań, by się integrować. Spróbuję więc ten głos odzyskać. Choć od dawna nie pracuję jako dziennikarka, to ta profesja na zawsze zobowiązuje do poruszania trudnych tematów i trzymania się zasad etyki. Czuję ten obowiązek szczególnie teraz, w sytuacji trudnej i podatnej na manipulacje, w której setki tysięcy ludzi znów stają się bezgłośnymi ofiarami. Kiedy wybuchła wojna, a my, ukraińscy migranci, straciliśmy swoje dawne życie. Powrót do niego nie jest już możliwy. Wojna trwa zbyt długo. Przez prawie 4 lata mieliśmy czas, by zastanowić się, co dalej. Ludzie wyjeżdżali do różnych krajów, próbując zacząć od nowa. Po 4 latach wielu z nas dokonało świadomego wyboru. Wybraliśmy Polskę. Wybraliśmy tu mieszkać, pracować i wspierać społeczeństwo. O ile pierwszy rok był wymuszonym krokiem, dziś jest to decyzja, a nie przypadek. Tak samo dla tych, którzy są tu od dawna. W 2025 roku nie jesteśmy w Polsce ani gośćmi, ani najeźdźcami, ani pasożytami. Jesteśmy częścią społeczeństwa. W tym czasie zdążyliśmy przepracować swoją traumę, choćby częściowo, znaleźć siłę, by zacząć od nowa, podjąć nową pracę nieraz po kilka razy, uczyć się języka polskiego i dalej się integrować. Dzieci, które rodzice przywieźli jako maluchy, dziś mówią po polsku bez akcentu. W ciągu 3,5 roku urodziło się tu ponad 40 000 nowych dzieci, których rodzice wybrali Polskę jako swój dom. Przez te lata wielokrotnie upadaliśmy i podnosiliśmy się po każdej trudnej wiadomości z ojczyzny. W czasie, gdy w Polsce toczyła się polityczna gra, w której byliśmy pionkami, my zdobywaliśmy siłę, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Ci, którzy stracili swoje dawne życie, muszą je tworzyć od nowa, tyle razy, ile będzie trzeba. Mamy doświadczenie, wykształcenie i życiowy bagaż, który pozwala nam świadomie wybierać, gdzie chcemy mieszkać i czym się zajmować. Czas się zmienił. Nie można już myśleć o Ukraińcach jako o bezbronnych, bezgłosych obiektach, które można dowolnie wykorzystywać w polityce. Przez te prawie 4 lata staliśmy się znaczącą, samodzielną i samofinansującą się siłą gospodarczą. Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W Polsce nasz wkład jest szczególnie widoczny. Łącznie wygenerowaliśmy ponad 328 miliardów złotych PKB. Dla porównania, świadczenia, o które toczy się dziś spór, stanowią zaledwie około 3% tej kwoty. To raczej symboliczny cashback niż realny koszt. Od początku niczego nie bierzemy od polskiego podatnika. Przeciwnie, wspieramy Polskę i innych Ukraińców, którzy z różnych powodów jeszcze tu nie pracują. Nigdy się tym nie chwaliliśmy, bo naszym celem było po prostu budowanie życia w nowym miejscu. Zgadzam się, by część moich podatków nadal trafiała na świadczenia dla niepracujących Ukraińców
tak jak i na składki zdrowotne, z których sama nigdy nie korzystałam. W obliczu nowego politycznego wyzwania musimy pamiętać o swojej sile i prawach. Uchodźcy wciąż są objęci unijną dyrektywą o tymczasowej ochronie. Mają prawo do legalnego pobytu, pracy i opieki zdrowotnej w Polsce. Żadne weto tego nie zmieni. Decyzja prezydenta jest jednak bolesnym ciosem. Uderza w uczciwych migrantów, podsyca nienawiść i utrwala fałszywy obraz nas jako pasożytów. Podważa reputację, którą budowaliśmy latami. Takie decyzje polityczne i ataki na reputację migrantów podkopują naszą lojalność wobec nowo wybranego domu. Jako samowystarczalna siła gospodarcza mamy możliwość zacząć od nowa w innych krajach regionu, w Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech. Można tam przenieść nasze firmy, podatki, pracę i energię. Mam na to siłę, a jednak wciąż wybieram Polskę. Wciąż wierzę, że polityka otrzeźwieje i zrozumie wartość, jaką wnosimy. Prawo Unii Europejskiej chroni nasz status, ale nie chroni przed stratami wizerunkowymi. Kto za nie zapłaci? I ile czasu zajmie nam odbudowa tego, co tak długo tworzyliśmy?